Dzisiaj wymarzony dom z imponującymi oknami i historią miłosną w tle. Agnieszka rozpoczęła budowę tego domu jako singielka, a zakończyła już jako żona Tomka. To właśnie ta budowa ich zjednoczyła i nawet ten piękny taras, który widzicie za moimi plecami, powstał spod ich rąk, a nie jest to jedyna rzecz wykonana przez nich samodzielnie. Zobaczcie sami. Partnerem odcinka jest Aluprof, dostawca innowacyjnych, energooszczędnych i bezpiecznych systemów aluminiowych do produkcji okien, drzwi, fasad i osłon przeciwsłonecznych. Siedzimy teraz na tym pięknym tarasie z niesamowitym widokiem. Jak to się stało, że właśnie to miejsce stało się tym Twoim wymarzonym? Nie szukałam długo. Historia była dość szybka. Sylwestra 2018 roku siedziałam u siostry, rozmawiałyśmy o różnych marzeniach. Ja wtedy zdecydowałam, że chcę wybudować dom. W lutym zaczęłam szukać działki i bardzo mi zależało na tym, żeby znaleźć działkę pod lasem, bo w takim miejscu się wychowałam, z widokiem, bo chciałam mieć duże przeszklenia i w zaciszu. Bardzo szybko znalazłam tą, jak ją zobaczyłam, zakochałam się momentalnie. Myślałam, że kupuję płaską działkę. Okazało się, że nie jest płaska i jest trochę wyzwań w związku z tym. I kiedy wtedy zaczęłaś wizualizować sobie ten swój przyszły dom, to jak on miał wyglądać? Wiedziałam, że na pewno ma być dużo przestrzeni, dużo światła i widok na las. Po prostu ta natura wchodzi nam do domu, do środka. Dla mnie ulubiona część to jest część tutaj dzienna, czyli po prostu takie fajne połączenie salonu z tarasem. Ale również włożyliście tutaj mnóstwo swojej siły, mnóstwo czasu. Co wykonaliście samodzielnie? No, całą wykończeniówkę, to znaczy wszystkie łazienki, płytki, malowanie, hydraulika, podłogi, taras. Pracy było naprawdę sporo. Musimy jeszcze wykończyć poddasze, no i satysfakcjonująca jest oszczędność. Jak się samemu zrobi, to naprawdę jest z grubsza, nie wiem, 100 000. Przede wszystkim mieliśmy zerowe doświadczenie w robieniu wykończeń wnętrz, bo zupełnie czym innym zawodowo się zajmujemy i w ogóle tego nie planowaliśmy. I to był chyba jakiś taki moment, kiedy bardzo ceny wszystkiego oszalały. Dostaliśmy pierwsze wyceny łazienki, no i musieliśmy sobie głęboko poddychać. No i wtedy Tomek powiedział, że on bardzo by się chciał nauczyć kłaść płytki. A to nie tylko płytki, to noszenie kleju, rozrabianie. No nieraz musiałem oderwać płytkę i kłaść drugi raz. Nauczyłem się online'owo, szwagier mi też tam podpowiadał sporo, zresztą pomógł nam później. Tam są płyty takie potężne, 1,5 metra na 75 cm. To no, samo dźwignięcie tego do góry to już nie jest łatwe. No, czuję to w kręgosłupie do tej pory. Stwierdziliśmy, że jak będziemy mieć jakieś błędy, to przynajmniej będziemy mieć pretensje do siebie. Jak już mieliśmy robić ten taras, to tak tylko podeszliśmy, a żaden problem, damy radę. Taras jest na poziomie 0. Poziom ogrodu to jest kilka centymetrów niżej niż taras, także można kilka kroków i być już na trawie. To jest wygodne w użytku codziennym, zwłaszcza jak się coś robi w ogrodzie, grilla, ognisko. To jest chyba najlepsza rzecz w tym domu. Kuchnię wybraliśmy razem, tylko zmieniliśmy projekty łazienek. No właśnie, mówisz, że Wy tutaj mieszkacie. Czy pamiętacie ten moment, kiedy Wasze drogi się skrzyżowały? Mieszkaliśmy na tym samym osiedlu, w tej samej klatce. Tomek na 5., ja na 2. piętrze. Trzeba było chyba właściwego momentu, żebyśmy się zaczęli spotykać. Kiedy ja postanowiłam, że wybuduję dom dla mojej rodziny. Coś chyba w prawie przyciągania zadziałało. Ten dom już wykańczamy razem, bo to jest nasze.
Wzięliśmy ślub w tym domu. I okazało się, że tak małego grona to będziemy mieć tylko jedną salę, więc wtedy Tomek powiedział, to zróbmy ślub w domu. A ja tak popatrzyłam na niego, o, to nie jest głupi pomysł. W zasadzie w miesiąc organizowaliśmy wesele i uroczystość. Pamiętam, że jak moja rodzina jechała na ten ślub, to wszyscy sobie myśleli, Boże, jak można wziąć ślub w domu, że jak to w ogóle będzie wyglądać. A jak weszli tutaj do środka, to w ogóle byli w szoku, bo nie wyobrażali sobie, że tak pięknie coś może wyglądać. No i dla mnie to było takie zwieńczenie tej naszej historii, tego domu, który zaczęłam budować, wierząc, że moje życie się zmieni. I postanowiliście zestawić to naturalne drewno z betonem, bo pierwsze skrzypce tak naprawdę w tym salonie gra gigantyczna, 5-metrowa betonowa ściana. Betonowa ściana to wyszła przypadkiem. Po prostu przy konstrukcji budynku trzeba było bardzo dużo stali i betonu użyć. No i wtedy padła propozycja wykonawcy, żeby zrobić tę ścianę betonową, zalać ją w całości. Ja powiedziałam, okej, dobra. Jak ściągnęli szalunki, ja byłam zakochana od momentu, kiedy to zobaczyłam. Mamy serwantkę, którą upolowałam na którymś z wyjazdów na Kaszuby. Niesamowite, jak ona się w ogóle wpasowała tutaj. Dom ewoluuje, jak się w nim mieszka. Kupiłam 4 krzesła, jak się dom jeszcze nie wybudował, a potem właśnie tak mówię, jeszcze mi się wymarzył taki stół właśnie z tych krzeseł tekowych. Byłam gdzieś też na jakichś starociach i pan przynosi stół tekowy, kosztował mnie 100 zł. W drugiej łazience mamy też starą komodę ze staroci. Upolowałam ją za jakieś 300 zł, więc w ogóle za bezcen. Bardzo dążymy do tego, żeby ten styl był taki, żeby te starocie nie przytłoczyły tego domu, a były takim uzupełnieniem. Wielkie okna niesamowicie wpływają na to, jak czujemy tę przestrzeń. Czym kierowaliście się w ich wyborze? Ja wiedziałam, że są takie 3 rzeczy, na których nie chcę oszczędzać. To były okna, kuchnia i podłoga. I mi bardzo zależało na tym, żeby te okna były dobre, o bardzo dobrych parametrach, żeby były bardzo dobrze zamontowane. Dodatkowo są wysunięte tutaj ściany, żeby ograniczyć nagrzewanie latem, ale też docieplić pomieszczenia zimą. I to jest taki ekstra bonus. Kiedy jest zima i słońce jest nisko, to mamy bardzo ciepło w salonie. Odpowiadaliśmy za dostarczenie okien do tego budynku, a pani Agnieszka skontaktowała się z nami jeszcze na wczesnym projektowym etapie, przez co mieliśmy możliwość i czas zaproponować różne rozwiązania i w wyniku wspólnych spotkań i analiz dobraliśmy te okna dokładnie w takiej formie, jak widać. Zaproponowaliśmy w dolnej części drzwi przesuwne wykonane w systemie Aluprof MB77 HSHI o szerokości 485 cm i wysokości 224 cm, wyłącznie z podziałem na 2 części i to na dodatek z cienkim połączeniem środkowym. Natomiast w górnej części zastosowaliśmy produkt Aluprof MB104, który jest wykonany w wymiarze 485 cm szerokości i wysokość 356 cm. Pani Agnieszce zależało na tym, żeby połączyć zarówno wysokie właściwości termoizolacyjne tych produktów, ponieważ budynek jest zaprojektowany jako energooszczędny, jednocześnie z możliwie jak najlepszym designem i z możliwie jak najlepszym otwarciem domu na otaczający nas las. Ta realizacja to przykład tego, że odwaga w wybieraniu nieszablonowych rozwiązań okiennych wpływa również na całą architekturę budynku, a ta witryna bezsłupowa nade mną jest taką wisienką na torcie dokładnie tej wymarzonej stodoły. Życzę sobie, żeby coraz więcej inwestorów decydowało się na takie rozwiązania. I to był taki moment, kiedy wszyscy chyba wtedy robili antracytowe okna, a ja zobaczyłam ten czarny i absolutnie przepadłam. Byłam na tyle odważna, żeby zrobić te czarne okna. I co ciekawe, te okna bardzo mocno nadały charakter tym pomieszczeniom. Tak jakoś naturalnie ta czerń zaczęła się pojawiać. Domy mają swój charakter i czasem trzeba w nim pomieszkać, zobaczyć, jak wygląda światło, żeby poczuć to
co tak naprawdę będzie tu pasowało i nam pasowało. Bardzo długo czekaliśmy na sofę, która w projekcie miała być w ogóle niebieska. Zdecydowaliśmy się coś takiego bardziej neutralnego i ta sofa spoiła to wnętrze, ale go nie przytłoczyła. Podobnie jest z ogrodem, też czekaliśmy na przykład na kulę lampy, które świetne są, zwłaszcza nocą. No, ogród jeszcze nie jest gotowy, natomiast to, co mi się podoba, to palenisko. Jacuzzi też się przydaje w upalne dni. No jest też szklarnia. Zaczęliśmy uprawiać warzywa amatorsko, bo to, co jest w sklepach, to tak średnio się do jedzenia daje, a tutaj jakość jest nieporównywalna. Papryki się udały. Papryki są super. Dynia, cukinie. To jest wioska, więc tutaj właściwie samochodów nie mam. Jesteśmy ostatnim domem. Po prostu się żyje dobrze. Kompletnie inny klimat niż w Krakowie. Jesteśmy znacznie wyżej, więc tutaj jest słońce zimą. W Kraków zazwyczaj jest w mleku, taki zatopiony w smogu. Mamy tą zieleń, przestrzeń, przede wszystkim światło. Rano jest inne, po południu jest inne, wiosną jest inne, zimą jest inne. I to jest coś, co po prostu sprawia, że to cały czas coś się dzieje. Ja też bardzo lubię budzić się rano i widzieć przez te panoramiczne okna zieleń, las. I to jest coś takiego, co daje oddech na co dzień. Jeżeli możesz powiedzieć, w jaki sposób ta budowa zmieniła Ciebie jako człowieka, co zyskałaś? Że ten dom zmienił wszystko. Mnie i nas uczy cały czas chyba cierpliwości. Chyba nas tego to nauczyło, że na pewne rzeczy trzeba poczekać, że na pewne rzeczy warto poczekać, ale też nauczyło nas tego, że my razem potrafimy zrobić wszystko. You hear the call in every heartbeat, like it flows within your veins. So stand up, you can conquer any mountain if you don't stop reaching for the stars. And if you could see what I see, there's a hero in